I witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami na Filipinach. W dzisiejszym vlogu kończymy temat ogrodzenia. Mamy już prawie wszystko zaimpregnowane na 2 razy. Morning te. God bless. Jadę po lakier naturalny i będziemy to lakierować. Połowa tego płotu już jest zaimpregnowana. Tak jak jest ściana budynku. Pozostało tylko tą część zaimpregnować, sztachety na 2 raz, a słupy i poprzeczki na 2 razy. Impregnat jest. Także robimy to, jadę po lakier, trzeba kupić dużo lakieru. Zobaczymy, ile zużyje się na wszystko. Nie kupię na wszystko, bo nie wiem na ile, jak będzie to po prostu wydajne. Planuję też kupić już marine epoksyd morski i porobić te czapki na górę, o których Wam wspominałem, żeby góra była zamknięta, jeżeli chodzi o opady deszczu, żeby tutaj nie wchodziła woda, bo bambus ma taką strukturę, że po prostu słup będzie najsłabszym miejscem. I tak jest najsłabszym miejscem, najbardziej narażonym na warunki pogodowe i na kontakt z insektami, bo jest w ziemi. Ale wydaje mi się, że będzie dobrze. Liście wypaliły się wszystkie. To dzisiaj spakujemy, wieziemy do wujka Eldrina. Jak będzie kiedyś fiesta, będą robili świnie z rożna, to wykorzystają to drewno. Już zaczynam powoli myśleć do przodu, o pracy do przodu, którą można robić zarówno w środku, jak i tutaj na zewnątrz. Nie da się ukryć, że sama obecność chłopaków odciąga mnie trochę od moich zadań, bo często, gęsto muszę po prostu... Angażuje mnie to, pilnowanie ich. Mają taką przypadłość, że jak czegoś nie ma, to nie przyjdą i nie powiedzą wcześniej, że czegoś nie ma. Tylko jak się skończy, to nagle widzę, że robią całkowicie co innego, to co sobie po prostu myślą. Bez jakby ustalania jakiegokolwiek planu. Eksploatuje to moją głowę po prostu i moje planowanie, sama ich obecność. Ale niebawem przerwiemy pracę z chłopakami, bo życie nam się na chwilę trochę przeorganizuje. Siostra Ernestine będzie rodzić. Na pewno Ernestine pojedzie do Dumaguete. A jak Ernestine pojedzie do Dumaguete, to ja nie zapanuję samemu nad całym tym chaosem. Bo to, że jest Pinky, to, że Pinky gotuje obiady dla chłopaków. Z Pinky jest bardzo ciężko dla mnie się skomunikować po angielsku. Bo ona albo jest boss, albo sorry boss, jak coś jej mówię, coś jest źle. Ale to jak grochem w ścianę. Sorry boss, że coś źle zrobiła. Pali te liście. No i kiedyś już po fakcie widzę, że rzuciła cały worek plastiku, który segregujemy nasz, po prostu z filipińskim szajeniem do tego ognia. Ja oczywiście zdenerwowany mówię, że ja tu z sąsiadami od zeszłego roku walczę, tłumaczę, żeby nie palili tu plastiku, że jak mają potrzebę, to ja multikiem będę jechał na wysypisko, zabiorę im, kupię im worki, żeby segregowali ten plastik. A Pinky jak gwiazda, hyc, w trakcie dnia worek plastiku do ognia. Sorry boss, sorry boss. Od rana myślałem, wydaje mi się, że cały ten dach ściągniemy z kibelka. Wtedy wykorzystać te profile do czegoś innego, a trzeba je wykorzystać, bo gamonie nie zrobiły w ogóle podłogi. Wmurowały ścianę, nie ma podłogi betonowej posadzki. Także myślę, żeby się przekuć, wkopać trochę, przekuć się przez hollow bloki, zrobić stelaż z profili właśnie stalowych, na których będzie docelowa podłoga trzymała. Przecież nie zrobię jej na drzewie zapartej o grunt, który jest tam na dole w ziemi, no bo tam docelowo ma być woda, mają być nieczystości, to będzie gniło. No i kiedyś ktoś sobie będzie siedział na kibelku i nagle się cała podłoga zapadnie o 1,80 m. To nie może być tak zrobione. Trzeba to zrobić mądrze i solidnie, żeby to było na lata, żeby nie było z tym problemów w przyszłości. Jak już będą płytki, jak już będzie tynk, jak już będzie wszystko na gotowo, żeby ta podłoga nie była pływająca po jakimś czasie. Będzie trzeba to po prostu dobrze zrobić. Dobrze zrobić. A te profile tutaj wystają, jak widzicie, poza obrys tej struktury tego kibelka, także dałoby się wykorzystać wszystkie 3, te, które są w tą stronę, bo tutaj i tak docelowo trzeba je zmienić, tak jak planujemy. One powinny być długości
po naszych zmianach, takich jak dach docelowy niemalże, będą może trochę krótsze dla efektu wizualnego, ale żeby tutaj ta część kuchenna, która prawdopodobnie tutaj będzie, bo z żoną Ernest mówi, że to jest bardzo dobry pomysł, oszczędzimy miejsce w środku, można wtedy zajmować na dłuższy termin, żeby ona też była pod dachem, żeby ten dach, który tam jest, wychodził dalej, że jeżeli tutaj będzie jakieś tam miejsce takie kuchenne do przygotowania posiłków z jednej i z drugiej strony, to żeby dach był przez całą długość po prostu budynku. Jak wiecie, 100 000 peso zostało przekazane nam w gotówce, także można delikatnie zacząć coś robić z tą strukturą. Wcześniej nie robiliśmy nic, żeby nie było takiej sytuacji, że on by się podpinał, że on to zrobił i że to jest jego. Tu jest bardzo dużo pracy rozbiórkowej. Ja będę optował za tym, żeby cały ten front tutaj, cały ten dach rozebrać, bo to nie jest prosto, nie podoba mi się to, nie chciałbym żyć w takim chaosie, że codziennie muszę patrzeć na to, jak to jest wszystko krzywo porobione. Rozebrać to, ściągnąć te panele, one i tak są źle podocinane. Część może się gdzieś uda wykorzystać, bo widzę, że one nie są grube, one są takie pasy może 25-20 cm składane na wklik jakiś albo coś takiego, jakiś taki system. Może część uda się odratować i gdzieś wykorzystać indziej w przyszłości. Jak dostanę się z przodu do konstrukcji tego dachu, jak on jest zrobiony, to jest stal spawana, ale jak to jest zrobione, uważam, że ta główna kolumna jest całkowicie niepotrzebna, będzie po prostu do obalenia i będzie sobie czekać, nie wiem, na jakiś przyszły projekt. Kiedyś się gdzieś zabetonuje w ziemi. No tak. Dobrze byłoby na początku ogarnąć ten temat z zewnątrz. Żeby z zewnątrz nie waliło tak po gałach od drogi, bo już się robi tutaj przyjemnie. Już jest fajny odbiór tego z zewnątrz. Jak nie liczę tej struktury po prostu, która tam stoi i straszy. Jak sobie idę po drodze i patrzę na tą naszą kuchnię, która już jest w skim coacie, już jest zabielona, już ściany są wyrównane. Tam będzie jeszcze tymczasowy dach, który też będziemy robili w najbliższym czasie. To tam już jest w porządku. To drugie piętro, że jest ściągnięty amokan, to nic nie robi, ale tam już mi się podoba. Tam już jest fajnie, ładnie, schludnie, tu jest wysprzątane. Straszy ten budynek. Jeżeli udałoby się coś zrobić od zewnątrz z nim w tym roku, to będzie fajnie. Zacząć od tej strony, od drogi, żeby to nie straszyło. Ale jest jeszcze bardzo dużo pracy w środku, tylko to jest taka praca, gdzie ja po prostu nie mogę chodzić w lewo i w prawo i cały czas być angażowany, bo tam jest i elektryka, i hydraulika. Muszę po prostu mieć więcej czasu dla siebie, więcej skupienia, a nie co chwila gdzieś chodzić. Tutaj się bracia bawią w piasku. Pokaż no się, jak się jajka wygoiły. Pięknie się wygoiło. Pięknie się wygoiło, nie było żadnego problemu. Te chcesz jajka pokazać? Też ci kiedyś jajka obetniemy. No niestety. Jesteś piękny, ale nie możesz tutaj dawać. Będziesz taki piękny, że wszystkie suczki będą cię przychodziły i nie możesz im szczeniaków dawać. Potem będą na ulicy, tak jak cię podejmowaliśmy, ratowaliśmy z ulicy. Także też będziesz miał jajka obcięte. No. A jeżeli chodzi o kastrację, to wydaje mi się, że już mam pozytywny efekt tego. Od kiedy koty są wykastrowane, ten biały kocur, który przychodził i terroryzował Dzidziego, nie było ani jednego wieczoru, żeby koty się biły. Żeby było słychać, że się ganiają, że atakuje Dzidziego. Wcześniej zdarzało się to codziennie, co drugi dzień. Wydaje mi się, że naprawdę pomogło, że właśnie jajka są obcięte. W związku z tym zapach jest inny. Hormonami już tak nie znaczą jakby terytorium w tych ichniejszym, zwierzęczym świecie. One sobie tutaj po prostu są, ale od czasu kastracji dobry tydzień lepiej. Przez tydzień stawały leki. To już jest z 10 dni po kastracji, pod 2 tygodnie. Nie było ani jednej sytuacji, żeby koty walczyły z kimś o teren. I to jest bardzo pozytywna informacja. Bezpieczeństwo naszych zwierząt jest najważniejsze. Jak Dzidzi miał wcześniej ranę, też brał antybiotyki, bo mu się to goiło źle, paprało na czole, ale już jest w porządku. Biorę multicaba i jedziemy do Lazji
kupić lakier, chleb, pozałatwiać kilka spraw. Wiecie, na Filipinach to jest często sztuka improwizacji. Od zeszłego roku się tego uczę, że nie wyrzucaj starych materiałów, że to, co możesz jeszcze wykorzystać, to po prostu wykorzystujesz. Nie zawsze zgodnie z przeznaczeniem, ale wykorzystujesz. I tak na przykład na Filipinach do pilarki łańcuchowej, do pił łańcuchowej nie kupuje się oleju do łańcucha, tak jak my kupujemy w Norwegii i w Europie. Tutaj po prostu używa się zużytego oleju silnikowego od mechanika. No i z chłopakami mam na taką relację po prostu w zeszłym roku, przecież tyle im zapłaciłem za naprawę multicaba, że jak tylko potrzebuję coś od nich, używałem ten olej tak samo do zaolejowania dołów bambusa, tej dolnej części, która wchodzi w grunt, wchodzi w ziemię. A teraz po prostu potrzebuję więcej z myślą o pile łańcuchowej. Przyjechałem do chłopaków, pytam się, czy mam jakiś zużyty olej silnikowy. Dali mi bańkę po prostu. No i w porządku, i wykorzysta się to. Zaoszczędziłbym sporo pieniędzy w zeszłym roku, gdybym zamiast diesla do wypalania mahoni, jak nawiercam mahon i daję, żeby to wsiąkło się w drewno i potem to wypalam, jakbym zamiast zwykłego diesla, za którego płaciłem te 60 peso za litr, po prostu przyjeżdżał do chłopaków i brał od nich taki olej silnikowy, który też, jak wiadomo, się wypali nam. Nawet wypali się lepiej, bo będzie miał, dłużej się będzie po prostu palił. No nic, jedziemy teraz po lakier. Multicab jest też pomieszczeniem narzędziowym. Wszystkie narzędzia, które używam na bieżąco, są zawsze w multicabie po prostu. Jedziemy teraz do Lazji. Ale chłopaki są bardzo mili, bardzo fajnie się z nimi rozmawia o wszystkim. Mam z nimi dobrą nić porozumienia, jeżeli chodzi o tych mechaników. No i ratowali mi dupę w zeszłym roku, jak multicab stanął w jednym miejscu, bo pompa paliwa się zepsuła. Przyjechali, poświęcili na to ponad pół godziny, też wzięli za to grosza. Przyjechał cały zespół, 4 osoby samochodem, żeby mnie ratować, bo samochód nagle stanął. Także bardzo ich szanuję, bardzo ich lubię i polecam tego mechanika przy Lazji. Wiem, że inny Polak też korzysta z ich usług. Dają chłopaki radę tymi zwykłymi filipińskimi metodami, ale dają chłopaki radę i są to chłopaki po prostu też uczciwe. Chwila, moment. Mamy cały płot wyrównany. Wziąłem piłę cyrkulacyjną, najazdową. Józef jeszcze impregnuje od tej strony, bo tam sobie już zaimpregnował wszystko na drugi raz. Impregnuje od tej strony, ta docina teraz supy. Ja biorę się za robienie tych czapek, o których wam wspomniałem. I tak to będzie wyglądało, tutaj ewentualnie jeszcze jakiś panel solarny. Biali turyści. Zawsze się do mnie uśmiechają biali. Także płot jest docięty na wysokość. Teraz wyrównać tylko supy, porobić te czapki, ale czapki mogę robić w międzyczasie jak chłopaki będą po prostu lakierować. Kupiłem 34 butelki lakieru. Zobaczymy, na ile to wyda, na ile to starczy. Mamy bardzo dużo resztek bambusa, ale to wykorzystam je gdzieś w przyszłym roku, to niewątpliwie. Trzeba będzie je tymczasowo przenieść do struktury, tam je składować. I niech one sobie schną, nic się z nimi złego tam w środku nie stanie. Tak, trzeba się napić wody, bo ciepło, znowu ciepło. Ale to dobrze, że ciepło, wolę ciepło jak zimno, wiecie. Jesteśmy po przerwie. Na Filipinach wszystko dzieje się powoli. Ci ludzie na wszystko potrzebują czasu. Odnoszę się tutaj do sąsiadów, którzy będą sobie robili drogę gdzie indziej, a nie przez naszą działkę. A my jesteśmy po prostu inni Europejczycy. Liście wczoraj już na jedną kupę pozbierałem. Tyle ich zostało, a było ich tutaj bardzo dużo. Była taka kupa liści wysokości. No nie tak wysoka jak ja, 1,50 m, na 2,50 m długa, szeroka na 1,50 m albo na 2 metry. Taka sterta liści. Do wieczora ją zagrabiałem, żeby to wszystko wpaliło się prawie wszystko. Nie chcę, mogłoby to leżeć, przecież to mi nie przeszkadza w ogóle, że tam leży drewno, ale nie chcę go mieć na działce. Także zaraz wieziemy je do wujka Aldrina. Cały płot jest zaimpregnowany na 2 razy. Teraz Józef tutaj impregnuje elementy.
które będziemy montować tam na ostatnim przęśle tego płotu, jak już ta sytuacja z drogą się unormuje. Teraz, żeby nie robić napięć społecznych, to po prostu jest otwarte tam to ostatnie przęsło, że można było tam wejść, ale wszystkie ciotki, siostry, mamy, generalnie rodzina mówi, że zamykaj to. No ale to ja właśnie jestem tą tarczą, ja to zamknę, mimo że rodzina tego chce. To wszystko zbiorę ja, jeżeli chodzi o te plotki tutaj po okolicy, że ten biały jest po prostu niedobry. To na drugi raz Józef impregnuje, będzie na gotowo, żeby po prostu zamontować. Polakieruje się to też tutaj na gotowo i będzie temat zamknięty ogrodzenia. Dzisiaj porobię resztę tych czapek. Zacząłem to robić, ale tata ścinał szczyty ogrodzenia, żeby było równo. Zobaczymy, jak to teraz wygląda, jak to się teraz prezentuje od drogi, od strony drogi, bo sam tego jeszcze nie widziałem. Jak wszystko ścieliśmy i wyrównaliśmy. Raz, dwa, trzy, chwila prawdy. No jak widzicie, tutaj ładniutko. I tutaj też elegancko. Tata wyrównuje, bo tam gdzieniegdzie ścinałem to na równo piłą cyrkulacyjną i gdzieniegdzie bambus jest taki, strasznie strzelało. Trzeba było uważać na oczy, aż myślałem w pewnej chwili, czy nie iść po kask motocyklowy z pełną szybą, ale mam okulary, nic nie poleciało w twarz, ale jako, że ten bambus jest bardzo cienki, no to łapało ostrze i strzelało w każdą możliwą stronę. Dyskoteka, latające bambusy były, no ale udało się to ściąć, tylko gdzieniegdzie właśnie zostają takie włosy tu poszarpane, to ta bierze nóż i wyrównuje to, żeby mnie to nie kłuło w oczy. No wiecie, o czym mówię, o takich farfoclach jak tu. Zobaczymy, ile tego lakieru będzie na to szło, czy wystarczy to, co Cię kupiłem. Nie mam pojęcia. Nie da się tego policzyć, jeżeli chodzi o wydajność tego lakieru na takim płocie. Tak długo jak nie zaczniemy lakierować, tak długo się tego nie policzy. Polakieruje się, to będzie pierwszy płot do polakierowania. Ten jest najdłużej, jest gotowy, zaimpregnowany. Mamy epoksyt. Przeczyści się to z kurzu, dajcie się kurzy po obróbce. Obsmaruje się tutaj epoksydem, wklei się to na stałe. Jak będzie trzeba przejść pędzelkiem albo palcem pod spodem, żeby też ten epoksyd tak nie wychodził nieładnie. No i wydaje mi się, że wtedy będzie w świat. Tak mi się wydaje. Ale to może tylko mi się wydaje. Zobaczymy wszyscy po prostu za jakiś czas, za kilka lat, jak ten płot będzie wyglądał, jak będziemy o niego dbali, jak za 2 lata, bo planuję to co 2-3 lata, jak za 2 lata albo za 3 lata zajmiemy się jego konserwacją, czyli ponownym zalakierowaniem, bo impregnować nie będzie trzeba. Na tym impregnacie jest napisane, że to na 10 lat wystarcza, a szczególnie jak są 2 warstwy, to wydaje mi się, że jest zaimpregnowany raz, a dobrze. A w przyszłości po prostu będziemy odświeżali lakier. Obmyje się go kerszerem też raz na jakiś czas i będzie po prostu odświeżało lakier naturalny, bezbarwny. Miałem taki pomysł w głowie przez chwilę, jakby tak go trochę poopalać, żeby zrobić jeszcze ładniejszy efekt. No wiadomo, teraz już się go nie opali, jak jest zamontowany, bo żyłka nylonowa, ale też mogłoby to fajnie wyglądać. Kiedyś jakbym miał za dużo czasu, jakiś projekt w głowie, to bym rozważył taką opcję po prostu, żeby się tak pobawić. Jedziemy do wujka zawieźć drewno. No i dobrze, proszę Państwa. Ogrodzenie dokończone, jeżeli chodzi o samą budowę, przecinanie. Ostatni raz widzimy ogrodzenie w takim stanie, bo zaczynają chłopaki nakładać naturalny, bezbarwny lakier. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Domyślam się, że może zyska trochę połysku. Zobaczymy, jak to się będzie prezentowało po polakierowaniu i ile lakieru zużyje się dzisiaj. Jestem bardzo tego ciekaw, jak to będzie się prezentowało później, czy będzie dawało dość spory połysk, czy nie. Czym lakierujemy? 75 peso za butelkę. Plastik warnisz naturalny. 375 ml butelka. Czyli mam 3 litry 750 ml. Nie, co ja gadam?
To 10 butelek to jest 3 litry, 750 ml. Mam prawie 10 litrów lakieru. Zobaczymy, czy nam to wystarczy, czy może będzie trzeba coś dokupić. Jak będzie trzeba, to się dokupi po prostu i tyle. Aj. Tutu, jak wiecie, ma problemy z jazdą samochodem. Choroba lokomocyjna, a może po prostu stres, bo za każdym razem jak jechał samochodem do tej pory, to jechał do weterynarza na jakieś szczepienie. Ernestin umyła sobie samochód, mamy przerwę w dostawie prądu. Nie ma internetu, mimo że jesteśmy podpięci pod alternatywne źródło zasilania, żeby był internet, to nie ma internetu, także tam skąd idzie sygnał, nie daje sygnału. Ernestin stwierdziła, że ma coś ważnego do załatwienia w internecie, na internecie. Więc pojechała do Lazji obecnie. I przy okazji posadziła z przodu na fotelu, na ręczniczku, tutu, żeby oswajać go z jazdą samochodem, żeby się nie bał w przyszłości. Żeby zobaczył, że nie tylko do weterynarza da się samochodem pojechać, żeby sprawiało mu to po prostu, może nie tyle przyjemność, ale żeby było mu to obojętne, a nie stresujące dla niego w każdej chwili. Poprosiłem chłopaków, powiedziałem, że jak dzisiaj staną dłużej, to po prostu w sobotę ich puszczę wcześniej. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, ale pojechałem do cioci Anabel do sklepu. Zrobiłem down payment. Piwo po prostu im kupiłem. Że jak powiedziałem, że jak przyjdą do domu, mieszkają obok cioci Anabel, tam mają załatwione lokum do spania. Że jak przyjdą do domu, to po prostu mają zapłacone i ciocia ma im to podać. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, no ale jeżeli pracownicy idą ci w jakiś sposób na rękę, to warto po prostu jakikolwiek gest wykonać, a to jest gest, który ich ucieszy, bo tak jak chyba wspominałem w niektórych vlogach, jeżeli chodzi o moich pracowników, oj, oni alkoholowo żyją. Niestety. Alkohol jak witaminy traktują i to jest przykre, bo nigdy nie wyrwą się w ten sposób z tego stanu pół biedy, bo to nie jest taka bieda totalna, bo jeszcze na ten alkohol trzeba po prostu mieć, ale pracując i spożytkując swoje pieniądze w większej części na alkohol, no to jest duży problem generalnie. No ale pracują, zarabiają, niech robią ze swoimi pieniędzmi, ze swoim życiem co chcą. Jakbym im kupił ciastka, to by się nie ucieszyli, a jak wrócą do domu po dniu pracy i będzie zimne piwo na nich czekać, to będą zadowoleni. No niestety, ja tego nie popieram, ale trzeba takie rzeczy też zaakceptować. A jeżeli by dzisiaj tego nie skończyli, lakierowania całego płotu, już mają końcówkę, Józef już zakręca, zostało im 2 ostatnie przęsła z jednej strony, bo cała druga strona jest smarowana przez Józefa. Drugą stronę jest łatwiej, bo tylko sztachety pionowe, cyk, 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 cyk i słupy. Z tej strony tata ma trochę więcej zabawy. Jakby dzisiaj się tego nie udało wszystkiego polakierować, no to te prowizoryczne kuwetki, które zrobiłem z pojemników po impregnacie, tu są poobcinane, mają spody, trzyma właśnie Józef. To tam by lakier zasechł, to by było takie mało nadające się do użycia, bo by jutrzejszy lakier rozpuścił, to byłby takie gluty w tym i by się dociągło. Pędzle by były już do wyrzucenia, trzeba było nowe pędzle. No i po prostu trzeba z tym zaczynać, a tak już będzie to na gotowo. Do jutra to wszystko przeschnie. She just left to Lazji. Do jutra to przeschnie i jutro się ponakleja wszystkie te czapki, które porobiłem. Na tamten płot leżą tam. Tu leży ich więcej. Strona z obrysem w tą stronę. Wszystkie ponumerowane, żebym wiedział, który słup jest który. Z takim delikatnym szlifem na krawędzi. Jutro się to wszystko wklei na miejsce. No i ogrodzenie bambusowe będzie już zabezpieczone na tyle, na ile potrafimy je zabezpieczyć. Tu mamy Marine Epoxy dwuskładnikowy z utwardzaczem.
Także kwestia ogrodzenia będzie zakończona na ten moment. Artur domagała. Napisałeś komentarz odnośnie tego muru morskiego. Odnośnie tego, z jakim impetem fala uderza w nabrzeże. Studiowałem to. Sprawdzałem to na liczbach. Nie wiem, jak duże fale występują tutaj u nas. Jak był taki tajfun, na przykład co był w Cebu. Akurat w tym roku były wyjątkowo silne fale podczas tego tajfunu, co zniszczył Cebu. To, o czym napisałeś, 2,5 tony. Wydaje mi się, że trzeba trochę to zawyżyć jeszcze w górę. Dla świeżego... Nie świeżego. Dla świętego spokoju. Czysto teoretycznie. To się całkowicie inaczej liczy wszystko. Bo to, co niszczy podczas sztormu, podczas tajfunu nabrzeże, to de facto nie jest sama fala, a cofająca się woda. Dlatego użyłem tą geowłókninę, żeby cofająca się fala nie miała możliwości wymywania materiału spod kamieni. Zakładam taki scenariusz. To jest scenariusz najgorszy, ale prawdopodobny. Możliwy, nieprawdopodobny, możliwy. Że jakby był naprawdę jakiś bardzo duży sztorm na przestrzeni przyszłego roku, to mogłoby się zdarzyć tak, że cały ten mur morski zostałby wymyty razem z tą geowłókniną. To by było dużo więcej niż oczekiwałem, niż na co ja się szykowałem. Bo zakładając, że nie wiem ile taki 2,5 tonowy samochód, ile on musi mieć prędkości na liczniku, żeby siła uderzenia wynosiła 5 ton albo powyżej 5 ton. Nie wiem, nie policzę tego w głowie. Ale wydaje mi się, że jakbym się rozpędził takim normalnym samochodem, ja bym tego nie robił, tylko jak rozpędził taki normalny samochód 2,5 tonowy do prędkości 150 km na godzinę i wjechał czołowo w ten mur, to myślę, że on by ustał, bo tu chodzi o całą wagę, nawarstwienie po prostu tej wagi, że to nie jest jeden mur, który ma tam, nie wiem, 50 cm szerokości czy metr. To, tak jak widzieliście, jest ta główna ściana z większych kamieni. One nie są ogromne, bo one są możliwe do przetransportowania przez 2, maksymalnie 3 osoby, jak był jakiś naprawdę duży. Także one nie mają ciężaru, nie wiem, tam 300 czy 400 kg, te pierwsze kamienie, rząd pierwszych kamieni. Ale cały ten rdzeń, który jest z tyłu, te większe, mniejsze kamienie, wszystko pomieszane, sprawia, że cała ta struktura swoją wagę na pewno ma. Nie jestem w stanie tego policzyć, jaka to jest waga, ile tam będzie ton. Także samo uderzenie fali niespecjalnie mnie martwi w tym momencie. Ale tak jak mówię, ja nie jestem specjalistą od tego i to wszystko życie zweryfikuje, czy to miało sens, co zrobiłem, czy nie. Tylko chodzi o tą cofkę fali. Jak fala już się rozbije o te kamienie i jak zacznie wracać do morza. Z jaką siłą to będzie wracało? Czy będzie w stanie zrobić wyrwę i zacząć wypukiwać wszystko, co tam jest? Bo to będzie największy wróg. Nie sama fala, nie samo uderzenie fali, tylko właśnie jak cofająca się woda. Ja nie znam na to odpowiedzi. Nie wiem, czy ktoś z moich widzów jest w stanie użyć na takie rozterki odpowiedzi, bo jest to już skomplikowana wiedza inżynieryjna. W jakiś sposób fachowa, trzeba się po prostu naprawdę na tym bardzo dużo znać. Takie bezpośrednie uderzenie fali, coś takiego jak ja zrobiłem, powinno znieść dużo lepiej, niż jakbym zrobił betonową ścianę po prostu. I ta betonowa ściana przyjmowałaby cały impet, całą tą siłę w jednym strzale, tak jakby w jednym uderzeniu.
A tutaj przez to, że jest to z prześwitami, że ma to rozbijać tą falę na mniejszy... Jak to powiedzieć na logikę? No po prostu nie jest tak, byś dostał, nie wiem, od boksera wagi ciężkiej pięścią w mordę jednorazowo. Tylko jakby zostało to jedno uderzenie rozbite na, nie wiem, 20-50 mniejszych, które de facto będą miały siłę matematycznie tą samą, ale będzie po prostu inny efekt, nie będzie bolało. Tak mi się na logikę po prostu wydaje z tym, co my robimy tutaj u nas. Ale tak jak mówię, nie dałbym sobie za to ręki obciąć, nie wchodziłbym tu w zakład o żadne pieniądze, nawet o 1000 peso, bo nie jestem przekonany, czy to ustoi, bo tak jak też doskonale wiecie, moi widzowie, my tu jesteśmy przez pół roku, jak w Norwegii jest zima na razie, a jak jest ten najgorszy okres tajfunowy, to my jesteśmy w Norwegii, wtedy jest lato. Także ja nie miałem okazji tutaj doświadczyć takiego prawdziwego, naturalnego, może nie tyle, no kataklizmu. To w Cebu to był kataklizm, no tutaj u nas to nie był kataklizm, tylko był sztorm związany z tym tajfunem. Czekam na dzień, kiedy będę mógł tego doświadczyć. Jak był ten tajfun, który dewastował Cebu w zeszłym roku, były ogłoszenia, alerty, tak jak w Polsce alert RCB, żeby ludzie tacy, co mieszkają właśnie jak my nad wodą, przenieśli się wyżej w miarę możliwości. I mama de facto wtedy wzięła zwierzaki i poszła tam do dziadka, do Lulu Pulinga, tam gdzie byliśmy na urodzinach, nie wiem, z 2 miesiące temu. Było to we vlogach, pamiętacie tą imprezę taką? I tam rodzina, ci co są na nabrzeżu, to po prostu poszli tam i tam spędzali sobie noc z rodziną. Byłem bardzo ciekawy, jak dobrze wiecie, jak przyjechaliśmy tutaj po Norwegii w tym roku. Bo wiedziałem o tym, że struktura przy morzu została zniszczona, że są tutaj szkody wyrządzone przez ten tajfun. To, co mnie najbardziej nurtowało, czy na przykład nie ma żadnych właśnie pęknięć. Nie chodzi mi o tą ścianę sztową, tylko tam jak robiłem kuchnię. Bo na ścianie frontowej nie wyjdzie żadne pęknięcie, bo jeżeli by było bardzo mocno podmyte, no to budynek by się łamał. Tak by się łamał. O. Tak by się łamał w tą stronę. Nie frontowa ściana, tylko ta ściana betonowa, która jest po drugiej stronie budynku, jakby połowa budynku mogłaby pękać i powoli schodzić w stronę morza. Ale nic takiego się nie stało. Nie było żadnych śladów, żeby cokolwiek z główną bryłą się działo. Inna sprawa, że przecież wiecie, jak zrobiłem tą kuchnię, że to jest generalnie bunkier, że sam ten strop wylałem taki gruby i taki ciężki, że tam jest taki docisk. Może myślę, że jeżeli chodzi o ten strop, co tam jest, to spore uderzenie ten strop mógłby udźwignąć. Jak latają te różne drony w różnych konfliktach, to myślę, że zwykły dron by się przez to nie przebił. Jak tam jest ponad 20 cm betonu, jeżeli chodzi o strop, żeby właśnie to docisnąć, żeby to było takie bezpieczne. Czekam na dzień naprawdę, ale to mówię z perspektywy budowlańca. Kiedy po prostu będę miał okazję doświadczyć właśnie tej niszczycielskiej siły, zobaczyć ją na własne oczy, zobaczyć, jak to się wszystko zachowuje, jak daleko wchodzą fale. I wtedy miałbym po prostu więcej danych w swojej głowie zebranych do tego, co tutaj robić, żeby zapobiec temu, na co się może przydarzyć. A na ten moment nie mam tych danych, nie widziałem tego na własne oczy, nie wiem, jak się wszystko zachowywało. Jeżeli chodzi o ten budynek, nie ma żadnych uszkodzeń. Dach jest na miejscu, nic nie zostało oderwane. A to też nie jest jakaś fizyka kwantowa ten dach. To są zwykłe drewniane krokwie, łaty i na gwoździe. Czyli jakby to był naprawdę bardzo mocny podmuch, to mogłoby ten dach teoretycznie zerwać. Ale nie ma żadnego zniszczenia. Nawet jak powiewało w tym roku trochę, to nie ma tak, że jakiś panel bije gdzieś o coś, że gdzieś jakiś gwóźdź wypadł. Także no zobaczymy. Jak widzicie, już się powoli zaczyna ściemniać.
O, chłopaki właśnie się spotykają. Józef zamyka od prawej, tata zamyka od lewej. Zostało im, nie wiem, z 10 sztachet może do malowania na szerokości. Bardzo doceniam to, że naprawdę pogadałem z nimi, że powiedzieli, że spoko, że mogą zostać w sobotę, puszczę ich wcześniej. Dostali dodatkowe przekąski tutaj na miejscu, mają przekąskę w domu. Tak powinno być. Jak ludzie pracują u Ciebie nie tylko na Filipinach, ale też w Polsce, w Norwegii i na całym świecie. A jest wielu naprawdę ludzi i klientów, którzy nie potrafią docenić takich rzeczy. Nie potrafią w ogóle docenić tego, że ktoś dla nich pracuje. Wychodzą z założenia, że płacę, to wymagam. Co jest bardzo, bardzo złym podejściem. No. Kierowniczka chaosu. Dobrze, dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za komentarze, za lajki. Witam nowych subskrybentów, dziękuję za wszystkie podbicia, za Waszą aktywność. Pozdrawiam Was serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach, remont na Filipinach. No jeszcze jesteśmy przed zachodem słońca, jeszcze się niebo bardziej na różowo zakoloruje.